Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji mam dla Was quiz, ale będzie to quiz na poziomie A2, B1. Będą to różne słowa i będę Was pytać, jakie jest przeciwieństwo, opozycja tego słowa i podam Wam 3 warianty. A na koniec do każdego przeciwieństwa, do każdej pary podam przykład. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie mam też Szkołę Języka Polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej materiałów do nauki języka polskiego zapraszam Was na moją stronę. A teraz zaczynamy lekcję. Pierwsze słowo to wojna. Jakie jest przeciwieństwo tego słowa? Czy przeciwieństwo tego słowa to spokój, kuchnia czy pokój? Dobra odpowiedź to pokój. Spokój to jest taki pokój wewnętrzny, kiedy ja jestem spokojna, czuję spokój. A pokój to znaczy stan na świecie albo w jakimś kraju, kiedy nie ma wojny. No, a oprócz tego pokój to jest też pomieszczenie w domu albo w mieszkaniu. Tak, to słowo ma 2 dziwne znaczenia. Posłuchajcie przykładu ze słowami wojna i pokój. Chcielibyśmy, żeby zawsze na świecie panował pokój, ale niestety zawsze gdzieś jest wojna i giną ludzie. Drugie słowo to czasownik kończyć, skończyć. Jakie jest przeciwieństwo tego słowa? Sprawdzać, sprawdzić. Brać, wziąć. Zaczynać, zacząć. Przeciwieństwo to zaczynać, zacząć. Przykład. Zaczynam pracę o 9, a kończę o 17. Kolejny czasownik. Gubić, zgubić. Jakie jest przeciwieństwo? Znajdować, znaleźć. Oferować, zaoferować. Siadać, usiąść. Dobra odpowiedź to znajdować, znaleźć. Posłuchajcie przykładu z tą parą czasowników. Wczoraj zgubiłam klucze, ale na szczęście dzisiaj je znalazłam. Były po prostu w drugiej torebce. Chcesz naprawdę mówić po polsku? Zapraszam Cię do mojej Szkoły Języka Polskiego online, gdzie możesz uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A jakie jest przeciwieństwo do słowa mniej? Dłużej, milej, więcej. Dobra odpowiedź to więcej. Słowo dłużej pochodzi od przysłówka
długo. Na przykład długo na niego czekałam. Pół godziny. Tak, ja czekałam dłużej. 40 minut. A teraz jeszcze przykład ze słowami mniej i więcej. Ja dostałam 2 prezenty na święta, a ty dostałeś 4 prezenty na święta. Dlaczego ja dostałam mniej prezentów, a ty więcej? Następne słowo to rzeczownik. Jakie jest przeciwieństwo do słowa prawda? Czy jest to kłamstwo, możliwość czy kradzież? Dobra odpowiedź to kłamstwo. Przykład. On mówi same kłamstwa. Dlaczego on nie chce powiedzieć prawdy? 6. słowo to późno. 3 opcje. Rano, potem, wcześnie. Przeciwieństwo to wcześnie, nie rano. Rano to jest na początku dnia, na przykład o godzinie 6, 7, 8 czy 9. A przeciwieństwo do słowa późno to wcześnie. Posłuchajcie przykładu. Wczoraj poszedłem spać późno, a dzisiaj obudziłem się wcześnie. Dlatego jestem niewyspany. Oczywiście to mówi mężczyzna. Kobieta powie: poszłam i obudziłam się. Teraz rzeczownik. Przyjaciel. Jakie jest przeciwieństwo? Wróg, leń czy kuzyn? Prawidłowa odpowiedź to wróg. Niektórzy mówią, że wróg jest lepszy niż fałszywy przyjaciel, bo wróg powie ci prawdę, a fałszywy przyjaciel będzie kłamać. Teraz mamy słowo przeszłość. Która opcja to przeciwieństwo tego słowa? Konieczność, ostateczność, przyszłość. Poprawna odpowiedź to przyszłość. Wiem, te słowa są bardzo, bardzo podobne. Kiedy mówicie przeszłość, otwórzcie bardziej usta. Przeszłość. A kiedy mówicie przyszłość, tutaj jest luźna szczęka. Mówimy przyszłość. Przykład. W przeszłości pracowałem stacjonarnie. Teraz pracuję zdalnie i w przyszłości chcę tylko pracować zdalnie. Następne 2 przykłady to przymiotniki. Pierwszy z nich to pionowy. Czy opozycja to poziomy, czy okrągły, czy podłużny? Opozycja to poziomy. Poziomy to taki, pionowy to taki. Przykład. Czy to prawda, że bluzka w pionowe paski wyszczupla, a bluzka w poziome paski pogrubia? Kolejny przymiotnik to ciężki. Jaka jest opozycja? Jakie jest przeciwieństwo? Trudny, lekki, a może poważny? Lekki. Posłuchajcie przykładu. Ojej, masz chyba ciężką torbę, wracasz z zakupów. Pomogę ci. Nie, jest lekka, mam tam tylko chleb i kilka pomidorów. Teraz mamy czasownik. Przegrywać, przegrać. Gdzie jest przeciwieństwo? Czy jest to wygrywać, wygrać, nagrywać, nagrać,
A może grać, zagrać? Dobra odpowiedź to wygrywać, wygrać. Przykład. Wynik meczu Lech Poznań Śląsk Wrocław to 1-0. Lech Poznań wygrał, a Śląsk Wrocław przegrał. Gdzie jest przeciwieństwo? Naturalny, sztuczny, drewniany, bezpośredni. Dobra odpowiedź to sztuczny. Na przykład, masz buty z naturalnej skóry? Nie, to jest sztuczna skóra, wiesz, taka wegańska, ekologiczna. A teraz słowo, które możecie zobaczyć w Polsce na drzwiach. To słowo to pchać, gdzie jest opozycja. Usiąść, wziąć, ciągnąć. Opozycja, przeciwieństwo to ciągnąć. Przykład. Dlaczego pchasz te drzwi? Przecież jest napisane ciągnąć. Kolejne słowo to rzeczownik, życie. Gdzie jest przeciwieństwo? Sieć, mieszkanie czy śmierć? Dobra odpowiedź to śmierć. Podaję przykład. Każde życie kończy się śmiercią. A gdzie jest przeciwieństwo do słowa razem? Osobno, jednocześnie, podobno. Osobno. I przykład. W restauracji kelner pyta: płacą Państwo razem czy osobno? A teraz przymiotnik mokry. Gdzie jest przeciwieństwo? Pełny, krótki, suchy. Suchy. Na przykład zrobiłam pranie i te spodnie są mokre. Będą suche dopiero jutro. Mamy jeszcze 3 pary do końca. I teraz będzie to fraza na zewnątrz. Jakie jest przeciwieństwo? W środku, na świecie, na miejscu. W środku. Na przykład arbuz w środku jest czerwony, a na zewnątrz jest zielony. I ostatni czasownik, ostatnie słowo na dzisiaj. Włączać, włączyć. Czy opozycja to łączyć, połączyć, dołączać, dołączyć, czy wyłączać, wyłączyć? Ta ostatnia opcja jest dobra. Wyłączać, wyłączyć. I ostatni przykład na dzisiaj. Dlaczego włączyłeś telewizor? Przecież zaraz idziemy spać. Wyłącz go. I jak Wam poszło? Czy znaliście te wszystkie słowa? Znaliście te wszystkie przeciwieństwa, opozycje? Napiszcie w komentarzach, czy to było trudne, czy to było łatwe. Chcecie więcej takich quizów? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A na koniec dziękuję Wam bardzo i jeszcze raz zapraszam do mojej szkoły języka polskiego online i na moją stronę. Do zobaczenia. Pa, pa, miłego dnia.